Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry. Witam w Laboratorium Metrologii. Jakiś czas temu, kiedy prowadziłem szkolenie z obsługi oscyloskopu, część pytań od uczestników tego szkolenia dotyczyła tego, jak wybrać oscyloskop dla siebie. Jakimi kryteriami się kierować i na jakie parametry zwrócić uwagę, tak aby optymalnie dobrać sprzęt pod swoje potrzeby. Ponieważ wzbudziło to wtedy duże zainteresowanie, pomyślałem, że również Was ten temat zainteresuje. A więc dzisiaj o tym, jak wybrać oscyloskop. Na rynku mamy kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset modeli. Od najprostszych, takie jak widzieliście na początku stołu, za kilkaset czy nieco ponad 1000 zł, do takich bestii jak ta. Do 10 GHz pasmo przenoszenia, 50 giga sampli próbkowania, cena jedyne 420 000 złotych z osprzętem. W tym filmie skupię się wyłącznie na oscyloskopach cyfrowych. Nie będę mówił o oscyloskopach analogowych z założenia, dlatego że ja osobiście od kilkunastu lat nie miałem w ogóle potrzeby używania takiego oscyloskopu. Nie znam się na tym, a więc opowiem Wam bardziej o oscyloskopach cyfrowych. Zapraszam na przewodnik po świecie oscyloskopów. Zanim przejdę do omawiania tego, na co zwrócić uwagę przy wyborze oscyloskopu, jedna uwaga. Odradzam kupowania najtańszych za kilkaset złotych niby oscyloskopów na chińskich portalach aukcyjnych czy nawet na Allegro. Będziecie bardziej sfrustrowani niż zadowoleni z ich użytkowania. Ja miałem kiedyś tą nieprzyjemność testowania takiego przenośnego oscyloskopu jednej chińskiej firmy. Producent deklarował 100 MHz pasmo przenoszenia. Faktycznie okazało się, że wynosi ono 10 MHz. Problemy z próbkowaniem, problemy z interpolacją obrazu, sygnału na ekranie, niestabilny obraz, same problemy. Jeżeli sprawdzicie sobie recenzje takich najtańszych rozwiązań w internecie, to przekonacie się, że są one głównie negatywne. Z jakich producentów, na jakich producentów warto zatem zwrócić uwagę? No, nie będzie to żadna reklama, bo przecież ci producenci są na rynku od wielu, wielu lat. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, budżetowe rozwiązania, to na pewno warto zwrócić uwagę na Unitę, Rigola, czy nawet Siglenta, który w swojej ofercie też ma tańsze oscyloskopy o niezłych parametrach. Jeżeli chodzi o wyższą półkę, no to oczywiście jest Tektronix, jest Keysight, jest Rohde & Schwarz, no ale to są już droższe rozwiązania. Więc taka moja uwaga i rada na początku, żeby nie iść w najtańsze chińskie produkty, bo one nie spełniają specyfikacji. Natomiast teraz, na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy wyborze oscyloskopu? Popatrzcie. Przede wszystkim liczba kanałów. We współczesnych oscyloskopach standardowo jest to od 2 do 4, ale może być i więcej. Tutaj wszystko zależy od tego, ile sygnałów jednocześnie chcecie obserwować na ekranie oscyloskopu. Więc tą liczbę kanałów trzeba tutaj dobrać indywidualnie i w zasadzie nie ma tutaj nic więcej do dodania. Następnie to, na co należy zwrócić uwagę, to analogowe pasmo przenoszenia wyrażone w megahercach, częstotliwość próbkowania wyrażona w gigasamplach na sekundę, czyli w liczbie próbek na sekundę, liczba bitów 8, 10 lub 12, pojemność pamięci oraz liczba wyświetlanych przebiegów na sekundę.
Dodatkowo można popatrzeć na inne parametry, takie jak rodzaj ekranu, jego rozdzielczość, to czy jest dotykowy, czy też nie, oraz dokładność pomiaru. Jakkolwiek w przypadku oscyloskopów o dokładności pomiaru w zasadzie nie ma sensu mówić. Producenci nie podają takiego parametru i później pokażę Wam dlaczego. Omówię również kilka innych, może mniej ważnych cech czy też parametrów, które znajdą się pod koniec filmu. Natomiast teraz przyjrzyjmy się dokładniej tym podstawowym, głównym parametrom. Dla patronów wspierających kanał na platformie Patronite jest już dostępny film o tym 8-kanałowym, 2,5 GHz oscyloskopie Tektronixa. Takich ekskluzywnych materiałów dostępnych wyłącznie dla patronów jest dużo więcej. Zachęcam więc do wsparcia kanału i zostania patronem. Analogowe pasmo przenoszenia. Łączymy je zazwyczaj z analogowymi układami wejściowymi oscyloskopu. Są one niezbędne do odpowiedniego ustalenia wzmocnienia, rodzaju sprzężenia, kanału itd. I o co tutaj chodzi? Każdy układ wejściowy, analogowy oscyloskopu ma swoje pasmo przenoszenia, czyli zakres częstotliwości, dla których przyjmujemy, że pomiar czy też obraz sygnału na ekranie jest wiarygodny. Oscyloskop przenosi częstotliwości małe, bez zniekształceń, natomiast dla wyższych częstotliwości, dla wyższych harmonicznych, ten sygnał jest już tłumiony. Tą granicą pomiędzy tym pasmem przenoszenia, a tym pasmem, nazwijmy to zaporowym, jest tak zwana częstotliwość 3 decybelowa, dla której tłumienie sygnału doprowadzonego do oscyloskopu wynosi -3 dB. Co to oznacza? Jeżeli do oscyloskopu doprowadzę na przykład sygnał sinusoidalny o amplitudzie 1 V i częstotliwości małej w zakresie tym pasma przenoszenia, to na ekranie będę obserwował sinus o takiej samej amplitudzie. Ten sygnał nie zostanie stłumiony. Jeżeli natomiast ten sam sygnał będzie miał częstotliwość równą lub zbliżoną częstotliwości granicznej, tej 3 decybelowej, to oznaczać to będzie, że na ekranie oscyloskopu będę obserwował sygnał nie o amplitudzie 1 V, ale o amplitudzie około 0,7 V, a więc zostanie on już tutaj stłumiony o około 30%. No i o tym należy pamiętać, dobierając pasmo oscyloskopu, bo ta częstotliwość graniczna, to pasmo, którym producenci chwalą się, pisząc nawet to na obudowie, oznacza już tyle, że ten sygnał dla tej częstotliwości jest mocno tłumiony. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że efektywne pasmo przenoszenia oscyloskopu to nie tylko to pasmo, o którym przed chwilą wspomniałem, ale również ma na to wpływ pasmo sondy pomiarowej. Na szczęście zazwyczaj producenci podają tutaj, czy dodają do oscyloskopów sondy o paśmie odpowiednio większym od pasma przenoszenia oscyloskopu, tak aby to tłumienie sondy nie wpływało tutaj jeszcze dodatkowo negatywnie na to pasmo i żeby go nie ograniczało, więc to w pewnym sensie tutaj o to dba producent. Natomiast jeżeli używamy jakichś zewnętrznych sond pomiarowych, no to trzeba zwracać uwagę na to, jakie jest pasmo tej sondy, aby sobie dodatkowo tutaj tej górnej częstotliwości nie ograniczyć. No i w końcu, jak rodzaj sygnału wpływa na obserwowany na ekranie odtworzony sygnał, jak to się ma do tego pasma przenoszenia. Otóż jeżeli mamy sygnał sinusoidalny, sinus sam w sobie jest harmoniczną, prawda? Czyli w jego widmie jest pojedynczy prążek
o częstotliwości reprezentującej częstotliwość podstawową tego sinusa. No i tutaj to pasmo przenoszenia można wtedy niejako interpretować wprost. Czyli dla sygnału sinusoidalnego spodziewam się, że na granicy pasma oscyloskopu to tłumienie będzie wynosić właśnie te minus 3 dB, czyli około 30%. Ale co w sytuacji, kiedy badamy sygnał na przykład prostokątny? Popatrzmy, przecież jego widmo, jego struktura częstotliwościowa składa się z wielu harmonicznych. Mamy pierwszą harmoniczną o największej wartości, która odpowiada okresowi tego sygnału, ale mamy tu również wiele wyższych harmonicznych, które składają się niejako na ten sygnał. A więc sygnał prostokątny, który badamy, może mieć częstotliwość mieszczącą się w paśmie przenoszenia oscyloskopu, ale ze względu na kształt charakterystyki i tłumienie wyższych częstotliwości, te wyższe harmoniczne z naszego sygnału zostaną wytłumione. I zamiast prostokąta na ekranie oscyloskopu będziemy obserwować jakiś zniekształcony sygnał. W szczególnym przypadku może zdarzyć się tak, że zostaną odfiltrowane wszystkie wyższe harmoniczne i zamiast prostokąta będziemy obserwować sinus. A więc należy o tym pamiętać. Dobór pasma przenoszenia zależy więc od charakteru i częstotliwości sygnałów, które spodziewamy się obserwować na ekranie oscyloskopu. Jeżeli będziemy mieć do czynienia z sygnałami odkształconymi, czy też prostokątnymi, które przecież często występują w układach chociażby cyfrowych, to pasmo przenoszenia oscyloskopu uważam, że powinno być przynajmniej 5 razy większe niż podstawowa częstotliwość obserwowanego sygnału. To nam zagwarantuje, że przynajmniej te kilka wyższych harmonicznych, na przykład dla prostokąta, nie będzie tłumionych i to, co obserwuję na ekranie, będzie, powiedzmy, odpowiadało faktycznemu sygnałowi, który chcę badać. A więc częstotliwość czy pasmo przenoszenia należy dobierać z pewnym nadmiarem względem częstotliwości obserwowanych sygnałów. I teraz Wam to pokażę na konkretnym przykładzie. Prostokąt 1 MHz, proszę bardzo, ładny sygnał. Jedziemy do góry z częstotliwością. 9 MHz, popatrzcie, już coś zaczyna się tutaj dziać z tym sygnałem. 31 MHz, już to przestaje przypominać prostokąt. Amplituda dalej jest 1 V, czyli niby dobrze, ale kształt sygnału, popatrzcie. 70 MHz, już to w ogóle nie przypomina prostokąta. Pomimo, że ja tu dałem terminator, czyli pomiar jest wykonywany poprawnie z ograniczeniem zjawisk falowych, odbić fali itd., to wskutek właśnie tłumienia wyższych harmonicznych, popatrzcie, tutaj dla 70 MHz, ale nawet mniej, 30-40 MHz, już kształt tego sygnału nie przypomina faktycznie tego, co tutaj doprowadzam, czyli prostokąta. Czyli te wyższe harmoniczne zostały tutaj mocno stłumione, co skutkuje zniekształceniem tego sygnału. A więc to jest to, o czym mówiłem, że to pasmo analogowe musi być z nadmiarem dobrane względem częstotliwości sygnału. Tu mam 10 MHz, teraz 11. Popatrzcie, no jeszcze powiedzmy jest ok, ale jestem w bezpiecznym zakresie pasma względem 70 MHz. Jeżeli podjadę za wysoko z częstotliwością, no to już, proszę bardzo, wszystkie harmoniczne, przefiltrowane, mam piękny sinus zamiast prostokąta dla wysokich częstotliwości. Więc na to trzeba zwracać uwagę, dobierając pasmo przenoszenia, jaki sygnał chcemy obserwować i jakie efekty tu mogą wystąpić. Zawsze z nadmiarem. Drugi bardzo istotny parametr, na który należy zwrócić uwagę i którym również zawsze chwalą się producenci i jest on napisany na obudowie oscyloskopu, to jest częstotliwość próbkowania, która jest związana z procesem próbkowania. Ja o tym zrobiłem osobny film, odsyłam Was do niego, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej. Natomiast tu przypomnę tylko tyle, że próbkowanie polega na wybieraniu wartości sygnału co określony
czas, tak zwany okres próbkowania. No, ten okres próbkowania jest oczywiście związany z częstotliwością próbkowania przez zależność 1 przez delta t. Czym skutkuje próbkowanie sygnału? No, utratą informacji pomiarowej, dlatego że no, nie mamy wszystkich wartości jakby w czasie, tylko co pewien okres. A więc można powiedzieć, że im częściej próbkujemy, tym mniejsza utrata tej informacji. Po drugie, z tą częstotliwością próbkowania jest związane zjawisko aliasingu, które wynika z twierdzenia o próbkowaniu, między innymi. Ja o tym również zrobiłem osobny film, więc odsyłam Was do niego. Natomiast twierdzenie o próbkowaniu mówi tyle, że aby było możliwe odtworzenie sygnału na podstawie jego próbek, to ten sygnał musi być próbkowany co najmniej 2 razy częściej niż największa wartość częstotliwości występująca w tym sygnale. To jest definicja czysto matematyczna i być może niewiele nam mówi. Natomiast praktyka jest taka, że częstotliwość próbkowania powinna być od 5 do 10 razy większa niż najwyższa częstotliwość występująca w sygnale. A więc znowu tutaj ten parametr należy dobierać z pewnym naddatkiem. Na szczęście o to dbają producenci oscyloskopów. To znaczy tak dobierają maksymalną częstotliwość próbkowania, że jest ona wielokrotnie większa niż górna granica pasma przenoszenia. No, na przykład tutaj mamy oscyloskop 60 MHz, jeśli chodzi o pasmo, ale próbkowanie jest 1 gigasampli na sekundę, a więc wystarczająco więcej. Należy również pamiętać o tym, że nie jest tak, że oscyloskop zawsze próbkuje z podaną tutaj w specyfikacji największą częstotliwością próbkowania. Po pierwsze, ta częstotliwość, jak również i pamięć akwizycji, o czym będzie za chwilę, jest dzielona przez liczbę aktywnych kanałów. To znaczy, jeżeli dla jednego kanału mogę uzyskać maksymalną częstotliwość próbkowania, to dla 2 aktywnych kanałów będzie to już połowa tej częstotliwości, dla 3 1/3 i tak dalej. Co więcej, ta częstotliwość próbkowania zależy również od nastaw oscyloskopu i to również Wam pokażę. Zaobserwujmy sobie teraz, że rzeczywiście częstotliwość próbkowania jest dzielona przez liczbę aktywnych kanałów. Tutaj mamy wyświetlaną częstotliwość próbkowania. W tej chwili 1 gigasampli na sekundę, a więc maksymalnie tyle, ile oscyloskop może mi dać. Jeżeli włączę drugi kanał, nieważne, że tutaj nie ma sygnału, popatrzcie, częstotliwość spadła do 500 megasampli na sekundę, a więc połowa tego, co było wcześniej. Jeżeli włączę trzeci kanał, 250 megasampli. Czwarty, no tu akurat, no z jakichś powodów się to nie zmienia, ale do trzeciego kanału ta częstotliwość jest dzielona przez liczbę kanałów. A więc maksimum w sprzyjających okolicznościach, czyli odpowiednich nastawach oscyloskopu, maksimum mogę uzyskać tylko dla jednego kanału. I o tym też trzeba pamiętać. Kolejny istotny parametr to liczba bitów przetwornika analogowo-cyfrowego zastosowanego w oscyloskopie. Dzisiaj mamy dostępne oscyloskopy 8, 10 lub 12-bitowe, przy czym te 8-bitowe w takim segmencie, nazwijmy to podstawowym, budżetowym, są najbardziej powszechne. Jakkolwiek coraz częściej możecie spotkać oscyloskopy 10 i 12-bitowe. No i z czym jest związana ta liczba bitów? No, z procesem kwantowania, czyli zamiany nieskończonej liczby wartości sygnału analogowego na skończoną liczbę poziomów kwantyzacji. Mamy to zobrazowane tutaj na tym rysunku. Ja o kwantowaniu, o przetwornikach też zrobiłem osobny film, więc odsyłam Was do niego. Teraz natomiast zobaczmy sobie w praktyce, co nam daje większa liczba bitów przetwornika analogowo-cyfrowego. Jakie są korzyści i czy warto zainwestować na przykład w oscyloskop 12-bitowy. Porównajmy sobie zatem cechy oscyloskopu 8-bitowego i 12-bitowego, tak abyście wiedzieli, który z nich wybrać. Czy potrzebujecie 8 czy 12 bitów. W tej chwili nie mam tu podpiętego żadnego sygnału,
do tych oscyloskopów, ale mam podobne parametry akwizycji ustawione. No i popatrzcie, jakie są poziomy szumów. Tutaj już widać nawet poziomy kwantyzacji i dużo większy poziom szumów tego oscyloskopu. Tu natomiast ta linia jest zdecydowanie cieńsza. Mamy wielokrotnie większą rozdzielczość. W związku z tym ta mała ilość bitów, mówiąc tak obrazowo, nam tak bardzo tutaj nie szumi. To po pierwsze. Po drugie, doprowadzę teraz sygnał z generatora prostokątny o bardzo małej wartości międzyszczytowej. 2 mV peak to peak. Popatrzcie, jaka jest różnica w wyświetlanych sygnałach. Tutaj na 8 bitach widzimy, że te części sygnału bardzo mocno nam szumią. To jest ten efekt, o którym mówiłem wcześniej. Natomiast tu ten sygnał jest zdecydowanie bardziej szczegółowy. Gdyby teraz w tym sygnale były jakieś pojedyncze szpilki, no to one mogłyby utonąć w tym szumie dla tego oscyloskopu, natomiast tu byłyby jeszcze dobrze widoczne. Zmieńmy teraz sygnał na sinus. Proszę bardzo, podobny efekt. Zwróćcie uwagę, tu już widać poziomy kwantyzacji, tak? A tutaj jeszcze nie, a więc dużo więcej szczegółów dla tego drugiego 12-bitowego oscyloskopu. Zróbmy sobie jeszcze jeden eksperyment. Ja teraz dam sobie tutaj na generatorze 100 mV peak to peak. Tak. Czułość ustawię sobie w taki sposób, jednakowo na obydwu oscyloskopach i zatrzymam akwizycję. Stop, stop i rozciągnę ten sygnał. Popatrzcie, jakie są różnice. Tutaj bardzo ładnie widać już poziomy kwantyzacji. Ten sinus w zasadzie jest takim sygnałem schodkowym, jak widzimy. Tracimy bardzo wiele szczegółów na 8 bitach. Natomiast tu dla 12 bitów wciąż ten sygnał jest bardzo szczegółowy. Widzimy tutaj jakieś szumy, pojedyncze szpilki, które w tym sygnale się pojawiają. No więc to jest przewaga oscyloskopów 12-bitowych nad 8-bitowymi. Musicie się zastanowić, jakie poziomy sygnałów będziecie mierzyć i czy potrzebujecie tą wielokrotnie większą rozdzielczość, którą daje 12 bitów niż 8 bitów w tego typu oscyloskopach. Ostatnia kwestia z tych głównych parametrów, którą chciałbym tutaj poruszyć, to jest pojemność pamięci. No, każdy oscyloskop ma pamięć, w której przechowywuje spróbkowane wartości sygnału, które następnie są poddawane pewnym przekształceniom czy też algorytmom w celu w końcu wyświetlenia tego sygnału na ekranie oscyloskopu. No i ta pamięć oczywiście jest ograniczona, nie może być nieskończona. Jeżeli przez liczbę próbek, które oscyloskop może zapamiętać, będziemy rozumieć NPR, no to ta liczba próbek jest równa czasowi obserwacji sygnału razy częstotliwość próbkowania. Czas obserwacji zależy od ustawionej podstawy czasu. Jest to po prostu ten horyzont czasowy, w którym obserwujemy sygnał na ekranie. No to jeżeli pomnożymy ten czas przez liczbę próbek, którą zbieramy na sekundę, no to dostaniemy pojemność, to dostaniemy liczbę próbek, którą trzeba w danym cyklu akwizycji zapisać. No i ta liczba próbek, ta pamięć oscyloskopu jest ograniczona. Jeżeli zwiększam czas obserwacji sygnału, to żeby utrzymać stałą wartość liczby próbek, częstotliwość próbkowania musi maleć. I odwrotnie. Jeżeli zmniejszam czas obserwacji sygnału, to częstotliwość próbkowania może być większa, bo na to pozwala nam ten bufor pamięci. A więc tutaj wracamy do tego, o czym mówiłem już przy próbkowaniu, że
oscyloskop nie zawsze próbkuje z maksymalną częstotliwością. Ta częstotliwość jest dobierana adaptacyjnie w zależności od czasu obserwacji sygnału, no i dostępnej pamięci oscyloskopu. Ten dobór zazwyczaj jest wykonywany w sposób automatyczny przez oscyloskop. Przynajmniej w tych budżetowych rozwiązaniach nie mamy możliwości wyboru częstotliwości próbkowania. Oscyloskop robi to dla nas sam. Dla pewnych wartości podstawy czasu jest to maksymalna częstotliwość próbkowania, dla innych może się znacznie zmniejszyć, a jeszcze jak włączymy dodatkowe kanały, no to będzie jeszcze wielokrotnie podzielona. To w pewnych okolicznościach może doprowadzić też do zniekształceń obserwowanego sygnału i zjawiska aliasingu, które później Wam pokażę. Natomiast teraz zobaczmy, że to, co powiedziałem przed chwilą, faktycznie w oscyloskopie ma miejsce. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, jak zmieniają się tutaj parametry oscyloskopu, kiedy zmieniam czas obserwacji sygnału. Na razie długość pamięci, czy pojemność pamięci wybrałem na auto, czyli oscyloskop będzie sam dobierał zarówno częstotliwość próbkowania, jak i długość pamięci, jakby żonglując w cudzysłowie tymi parametrami tak, aby było to zawsze optymalnie. Dobrze, niech będzie tu na auto. Mam tutaj sinus 10 MHz, podstawa czasu 50 nanosekund, częstotliwość próbkowania 1 gigasampli na sekundę, długość pamięci tylko 600 punktów. Popatrzcie. Jeżeli teraz będę zwiększał czas obserwacji, tak, tutaj zmienia się liczba punktów, ponad 2000, 6000 punktów, 12 000 punktów. Oscyloskop sam sobie to dobiera. 60 000 punktów, coraz więcej. 1,2 megapunktów i to jest chyba, nie, jeszcze wyżej, 2,4 miliona punktów, tak, 6 milionów punktów i popatrzcie, jeżeli dalej będę zwiększał czas obserwacji, to teraz osiągnąłem maksimum pamięci 6 milionów punktów, zmieniam podstawę czasu dalej, zwiększam ją i maleje częstotliwość próbkowania. 500 megasampli, 250 megasampli, 12,5 megasampli, a więc popatrzcie, w pewnym momencie oscyloskop uznaje, że jest już na granicy pojemności pamięci dla długich czasów obserwacji i zaczyna zmniejszać częstotliwość próbkowania. No i tu już wchodzimy, popatrzcie, w aliasing. Mam sygnał 10 MHz, a oscyloskop również próbkuje 10 milionów razy na sekundę. I popatrzcie, zaczyna się nam tu pojawiać sinus o częstotliwości, gdybym ją zmierzył, 100 Hz. 100 Hz, a więc przekłamanie w dziedzinie częstotliwości w wyniku aliasingu, zbyt niska częstotliwość próbkowania względem częstotliwości sygnału. To, co mówiłem przy twierdzeniu o próbkowaniu. Gdyby ktoś tak nastawił oscyloskop ręcznie, to mógłby stwierdzić, że ma sygnał 100 Hz, podczas gdy faktycznie tu jest 10 MHz. Na samym początku wspomniałem też o takim parametrze jak liczba wyświetlanych przebiegów na sekundę, czy maksymalna liczba, czyli waveform per second. Tutaj współcześnie oscyloskopy oferują od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy przebiegów na sekundę. To oczywiście nie oznacza, że tyle jakby klatek czy obrazów jest wyświetlanych na ekranie. Bo nie ma takiego ekranu, który odświeżałby się z częstotliwością 250 tysięcy razy na sekundę. Są tutaj stosowane pewne algorytmy, które mają nam niejako zwizualizować efekt wyświetlania tylu jakby rejestracji jednocześnie. Ale mówiąc tak bardziej praktycznie, co ten parametr oznacza? Im więcej przebiegów na sekundę oscyloskop wyświetla, tym ten obraz, nazwijmy to, jest płynniejszy, jest bardziej responsywny. To trochę tak, jak mamy, nie wiem, monitor, który może wyświetlić 25 klatek na sekundę i monitor, który może wyświetlić 100 klatek na sekundę. Oczywiście obraz będzie płynniejszy na tym, który może wyświetlić te 100 klatek na sekundę. Tutaj w pewnym uproszczeniu można to interpretować
podobnie. No i również im wyższa wartość tego parametru, tym ten obraz będzie, nazwijmy to, płynniej wyświetlany, więcej szczegółów będzie można zobaczyć. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o funkcję oscyloskopu? Może już nie o parametry, ale o funkcję. Na pewno warto zwrócić uwagę na tryby akwizycji. Takie najbardziej powszechnie stosowane to Normal, Average, Peak Detect i Hi-Res. O tym również był osobny film, gdzie szczegółowo te tryby omówiłem. Teraz tylko na przykładach pokażę Wam, czym każdy ten tryb się charakteryzuje i do czego może się przydać. Dlatego, że nie każdy oscyloskop oferuje wszystkie z tych trybów. Te lepsze, nazwijmy to, oferują, te nieco gorsze czy tańsze niekoniecznie. Dwa słowa o trybach akwizycji. Jaki to ma wpływ dla nas? Popatrzcie, teraz jestem w trybie normalnym akwizycji. Mam tutaj prostokąt o bardzo małej amplitudzie, o wartości międzyszczytowej 4 mV peak to peak. Widać wyraźnie, jak szumi to ten sygnał tutaj. To jest w trybie normal. Jeżeli teraz przejdę na tryb average, czyli uśrednianie jakby po kolejnych rejestracjach, po kolejnych akwizycjach tego sygnału, popatrzcie, zostały te szumy, które obserwowałem wcześniej, zostały niejako uśrednione. Tu można wybrać sobie, ile uśrednień chcę, żeby oscyloskop mi realizował, z ilu jakby rejestracji ta średnia po czasie powinna być tutaj liczona. Weźmy sobie 8, ale już było widać, że 2 dają bardzo dobre wyniki. Przydaje się to wtedy, kiedy właśnie chcę wyeliminować jakiś szum, jakieś zakłócenia losowe, które w tym sygnale tutaj mogą występować. Z kolei tryb Hi-Res też realizuje uśrednianie, ale w nieco inny sposób. Wróćmy do normal, zobaczmy, jak było źle. I teraz tryb Hi-Res. Proszę bardzo, również uzyskałem tutaj zmniejszenie jakby tych szumów, tak to nazwijmy, ale tu uśrednianie jest realizowane w inny sposób. Ono jest realizowane w czasie, czyli jest takie okno, takie okno czasowe, ruchome, przesuwane po sygnale i ten sygnał jest uśredniany w ramach tego okna i wartość uśredniona jest dopiero wyświetlana. Mówię, był o tym osobny film, teraz nie chcę tu zanudzać. W każdym razie popatrzcie, efekt jest podobny jak do average. Ten tryb umożliwia jakby sztuczne zwiększenie liczby bitów oscyloskopu. Tak to interpretują producenci, mówiąc właśnie, że w tym trybie Hi-Res dostajemy większą rozdzielczość niż w trybie normal, co tutaj też widać. A więc trzeba się zastanowić, czy potrzebujecie takich trybów właśnie akwizycji. Teraz dwa słowa na temat pomiarów oscyloskopowych. Oczywiście można je wykonywać w sposób bezpośredni, licząc liczbę działek i tak dalej, ale wszystkie współczesne oscyloskopy oferują kursory, którymi pomiary można wykonywać, oraz pomiary automatyczne, gdzie wiele z parametrów sygnału jest mierzonych przez oscyloskop w sposób automatyczny. Tu jedna uwaga, że oscyloskop zawsze mierzy to, co widzi, czyli nie możemy ustawić gdzieś części sygnału poza ekranem, bo wtedy pomiary będą niepoprawne. Ale to taka uwaga praktyczna. Natomiast co z tą dokładnością pomiarów? Popatrzmy. Nie wchodząc na razie w szczegóły, co te liczby oznaczają, dla oscyloskopu mamy DC na poziomie 3-4%, AC na poziomie 30%. Natomiast dla multimetru, takiego przenośnego, średniej czy wyższej klasy, popatrzcie, dokładność DC 0,03%, AC 0,5%. A więc wielokrotnie więcej niż dla oscyloskopu. Ale co te cyfry dla oscyloskopu oznaczają? Bo one tak naprawdę nie oznaczają wprost dokładności. Producenci nie podają czegoś takiego jak dokładność pomiarów oscyloskopowych. Głównym parametrem określającym dokładność jest ta częstotliwość graniczna 3 dB. Jest to pasmo przenoszenia, o którym mówiłem na samym początku. Producent mówi tylko tyle. Dla tej częstotliwości, dla granicy pasma, popełniasz błąd rzędu 30%, dlatego że Twój sygnał jest o tyle
tłumiony. I tyle producenci zazwyczaj mówią. No i faktycznie, gdyby się nad tym zastanowić, nie ma sensu podawać innych dokładności, skoro już sam kształt charakterystyki częstotliwościowej powoduje tak duże błędy. Jest coś takiego jak DC Gain Accuracy i offset, DC Offset. Są podawane takie parametry i to jest to, co tutaj widzimy na poziomie 3-4% Full Scale Output, czyli zakresu, ale to dotyczy jakby błędów charakterystyki statycznej układów wejściowych oscyloskopu. Nie chcę teraz w to wchodzić i mówić, czym jest charakterystyka statyczna, ale takie parametry producenci podają. Natomiast nie ma się tym za bardzo co kierować, dlatego że dominującym czynnikiem powodującym tą niedokładność no jest właśnie to ograniczone pasmo oscyloskopu i dla każdego no, w zasadzie tylko ten parametr jest istotny. To były wszystkie podstawowe parametry, na które uważam, że trzeba zwrócić uwagę. Teraz zobaczmy sobie, jakie pozostałe funkcje oscyloskopu mogą być istotne. Statystyka pomiarów oraz histogram, czyli to, czy oscyloskop automatycznie liczy nam na przykład wartość średnią, minimalną, maksymalną, jakieś odchylenie standardowe, czy rysuje histogram, czyli rozkład wartości. Dalej, funkcje matematyczne, w tym FFT. Większość oscyloskopów dzisiaj ma to FFT, przy czym te najtańsze modele, no, to FFT mają takie bardzo, powiedziałbym, średnie. Wyższe, nieco droższe, powiedzmy bardziej przydatne, ale proszę pamiętać, że oscyloskop nie jest analizatorem widma. Ważne są inne funkcje matematyczne, też wykonywane na sygnałach, ale również dzisiaj możemy się spotkać we współczesnych oscyloskopach z innymi funkcjami matematycznymi. Możemy sobie je definiować dowolnie, używając różnych funkcji, np. trygonometrycznych, czy jakichś innych. A więc no, w zależności co kto potrzebuje, musicie sprawdzić w dokumentacji, co dany oscyloskop oferuje. Dalej, jeżeli ktoś się zajmuje cyfrówką, no to kwestia dekodowania protokołów szeregowych, RS-232, I2C, CAN i tak dalej. Tutaj oscyloskopy są bardzo zróżnicowane pod tym kątem. Jedne oferują tylko podstawowe protokoły, inne bardziej rozszerzone, więc znowu, jeżeli chcecie sobie dekodować cyfrowe protokoły szeregowe, no to trzeba sprawdzić w dokumentacji, czy ten protokół, na którym Wam zależy, jakby jest obecny w danym oscyloskopie. Co dalej? Zaawansowane tryby wyzwalania. Pulse, slope, video, pattern, duration. Jest tego bardzo dużo. No i znowu, wszystko zależy od Waszych potrzeb. Ja tutaj nie będę omawiał teraz, czym te tryby są, no ale na przykład można się domyśleć, tak, że jeżeli ktoś zajmuje się naprawianiem sprzętu, nie wiem, audio, wideo, no to być może protokoły związane, tryby wyzwalania związane właśnie, czy nazwane wideo, mogą się tutaj przydać i znacznie ułatwić pracę. A więc znowu trzeba to indywidualnie sprawdzić. Dalej, rejestracja przebiegów do pamięci, na przykład czy to USB, czy w połączeniu z komputerem, akwizycja wyników pomiarowych na bieżąco. Większość oscyloskopów to oferuje, ale znowu diabeł tkwi w szczegółach, tak? Jak wyglądają takie rejestracje? Czy są podawane wektory czasu, czy tylko wyniki pomiarowe? No, trzeba to po prostu sprawdzić w specyfikacji, jeżeli ktoś z Was potrzebuje rejestrować sobie te dane niejako offline, poza oscyloskopem. Funkcja sygnałów referencyjnych też może się przydać, czyli porównywanie bieżącego sygnału z jakimś zapisanym wcześniej w pamięci sygnałem odniesienia. Jakie pozostałe jeszcze cechy tutaj mogą być istotne? No, jeśli chodzi o zakres regulacji podstawy czasu i czułości napięciowej, to zazwyczaj jest to podobnie we wszystkich oscyloskopach. Przynajmniej w oscyloskopach tej, nazwijmy to takich entry level, czyli poziomu wejściowego, budżetowych. No, ze względu na parametry, czyli właśnie próbkowanie i rozdzielczość, no, podstawę czasu można w tych oscyloskopach zmieniać od kilku sekund do nanosekund. Natomiast jeżeli chodzi o czułość napięciową, no to w zależności od tłumienia sondy może być to od kilkuset voltów do 1 milivolta. I tu jest, powiedzmy, podobnie we wszystkich oscyloskopach. No, te 12-bitowe
oferują większą czułość. 500 mikrowoltów można osiągnąć. Z takich bardziej zaawansowanych parametrów już, jeżeli ktoś zna się na tym i wie, czego szuka, no to warto zwrócić uwagę na stabilność podstawy czasu, czułość układu wyzwalania, czy też minimalną szerokość impulsu w trybie detekcji, ale to już bardziej takie wyspecjalizowane rzeczy. No i w końcu pozostałe cechy. Wejścia, czyli to, co się znajduje czy na panelu przednim, czy też na panelu tylnym. Czy jest możliwość komunikacji przez sieć LAN, USB, HDMI, czy jest wyjście auxiliary output i tak dalej. No to znowu zależy od tego, jakie mamy potrzeby. Kolejna rzecz ważna, o której tu dzisiaj nie mówiłem, czyli wejścia cyfrowe. Większość z tych oscyloskopów, które dzisiaj widzieliście, ma tylko wejścia analogowe, takie jak ten. Ale znowu, jeżeli ktoś bardziej chce się skupić na układach cyfrowych, to być może będzie potrzebował dodatkowy moduł, który w niektórych oscyloskopach można dokupić i zamontować, który będzie pozwalał na równoległą obserwację wielu linii cyfrowych. Tego nie da się zrobić, jeżeli mam tylko wejścia analogowe. A więc znowu warto zwrócić na to uwagę. Niektóre oscyloskopy mają to w standardzie, ale są wtedy znacznie droższe. Z kolei, jeżeli ktoś tego nie potrzebuje, no to nie trzeba inwestować w to większych pieniędzy. Kwestia wbudowanego generatora w oscyloskop. Niektóre bardziej zaawansowane modele mają wyjście generatora arbitralnego i to może się przydawać na przykład wtedy, kiedy chcemy wyznaczać w sposób automatyczny charakterystyki amplitudowo i fazowo częstotliwościowe jakichś elementów, czyli tak zwany body plot. Wtedy oscyloskop automatycznie steruje generatorem, mierzy parametry, kolejne punkty charakterystyki i kreśli ją na ekranie. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, znowu temat do rozpatrzenia. O ekranie już było, czy klasyczny, czy dotykowy. Kwestia związana z peryferiami. Czy producent oferuje do danego modelu oscyloskopu dedykowane sondy napięciowe, prądowe, jakieś dodatkowe akcesoria, przejściówki itd. No to przy bardziej profesjonalnych pomiarach może być ważne, tak, aby korzystać z dedykowanych do danego modelu sond. No i w końcu coś, co tutaj nazwałem wsparciem producenta, w nawiasie Knowledge Center, Akademia. Według mnie często niedoceniana rzecz, czyli właśnie wsparcie techniczne, wsparcie gwarancyjne, czy wsparcie po prostu wiedzą pomiarową ze strony producenta. Bardziej, nazwijmy to, zaawansowani producenci takie wsparcie mają bardzo mocno rozwinięte. Od takiego zwykłego technicznego przez całą bazę wiedzy dostępną dla użytkowników danych oscyloskopów, gdzie można odszukać bardzo szczegółowe informacje co do zasady działania oscyloskopu, ale również zasad związanych z pomiarami. Można tutaj również liczyć na wsparcie co do naszych konkretnych problemów, zapotrzebowań związanych z pomiarami. Jeżeli nie wiemy, jak dany pomiar poprawnie wykonać, zawsze można wysłać zapytanie do producenta i tutaj u tych, nazwijmy to, lepszych producentów na taką odpowiedź możemy liczyć. Coś, czego w tych tańszych modelach u producentów, powiedzmy, którzy są krócej na rynku, znaleźć nie można. A więc zwracam na to uwagę, bo to uważam jest również bardzo ważne. I tyle, jeżeli chodzi o podstawowe parametry oscyloskopu. Oczywiście, że wiele rzeczy pominąłem i o wielu rzeczach nie powiedziałem, ale ten film trwałby kilka godzin, tak jak kilka godzin trwa szkolenie z obsługi oscyloskopu. No więc tutaj siłą rzeczy muszę postawić kropkę. Pozostało jeszcze jedno ważne pytanie. Na koniec pytanie, na którą odpowiedź pewnie chcecie znać. Jeżeli mam dwa oscyloskopy o zbliżonych parametrach, ale różnych producentów, to którego wybrać? One mogą się różnić między sobą bardzo znacznie ceną.
Jeden model może kosztować około 1500 zł, inny model o zbliżonych parametrach innego producenta 7000 zł. Proszę pamiętać, że na rynku są firmy z kilkudziesięcioletnią tradycją. Firmy, które rozwijają swoje produkty od dziesięcioleci. Są to przyrządy sprawdzone, o ugruntowanej pozycji, niezawodne, można powiedzieć wiarygodne i dokładne, z dużym wsparciem od strony producenta, a przede wszystkim ogromną bazą wiedzy inżynierskiej stojącą za takimi produktami oraz bogatym wsparciem dla użytkownika takich przyrządów. Tego wszystkiego nie oferują producenci, którzy są na rynku od kilku lat. Chociażby jeżeli porównacie sobie instrukcję obsługi takiego i takiego przyrządu, to zobaczycie drastyczną różnicę w jakości. Ja wiem, że może to jest taki prosty przykład, ale on dobrze też obrazuje to, czego można się spodziewać po jednym i po drugim produkcie. Wszystko więc zależy od tego, jakim budżetem dysponujecie, dlatego że wybór jest bardzo ogromny w grupie przyrządów, tak jak mówię, o zbliżonych parametrach. Oczywiście, jeżeli wykonujecie proste pomiary, hobbystycznie czy nawet półprofesjonalnie, to te tańsze przyrządy jak najbardziej się tutaj sprawdzą. Natomiast jeżeli, nie wiem, zajmujecie się zawodowo, profesjonalnie elektroniką, mikroelektroniką, musicie być pewni swoich pomiarów, czy też prowadzicie badania naukowe, no to już niestety trzeba zainwestować w droższy sprzęt. Napiszcie proszę w komentarzach, jakimi oscyloskopami dysponujecie i chętnie na ten temat z Wami porozmawiam. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie.